Witam w kolejnym odcinku na kanale R2D. W tym odcinku analizie lepkościowej poddajemy olej Liqui-Moly 0W20, który pracował w samochodzie Audi A7. Przesyłka została dostarczona przez pana Stanisława i zawiera próbkę numer 1, jest to olej nowy Liqui-Moly 0W20, próbkę numer 2, olej przepracowany po dystansie blisko 14 000 km. Standardowo rozpoczynamy od testu bibułowego celem porównania naszych olejów z punktu widzenia zmian wizualnych. Szczegóły odnośnie samochodu wpisujemy do tabeli zbiorczej. Audi A7 z roku 2018, silnik 3-litrowy diesel, 286 koni mechanicznych. Co warte podkreślenia, jest to tak zwana miękka hybryda. Jest to 0,5 kWh bateria, która wspiera silnik spalinowy, ułatwia miękki rozruch silnika. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od pana Stanisława, ciekawostką jest praca silnika na bardzo niskich obrotach i stosunkowo niedużym obciążeniu silnika przy delikatnym traktowaniu pedału gazu. Ma miejsce wspomaganie elektryczne. Silnik ma tendencję do pracy w granicach 1000 do 1200 obrotów. Jazda autostradowa przy prędkości 130 km/h daje prędkość obrotową silnika wartości 1500. Przebieg ogólny samochodu 84 320 km. Właścicielem Audi jest 52-letni mężczyzna stosujący zasadę, że olej powinien być wymieniany co 15 000 km. Do samochodu zalany został olej Liqui-Moly Top Tech 6200 w klasie lepkościowej 0W20. Zalecenia producenta silnika są zgodne z tymi, które zostają teraz wyświetlone. Serwis do tego modelu i przebiegu rekomenduje olej 0W30 z normą volkswagenowską 507 i taki aktualnie został zalany. Kolejną ciekawostką w tym obszarze jest spalanie tego samochodu. Po zalaniu 0W20 auto odczuwalnie lżej pracowało, jak i również spalało jakieś 0,3 litra oleju napędowego na 100 km mniej, w porównaniu z olejem serwisowym 0W30. Średnie spalanie za cały okres liczone z dystrybutora wynosi 6,6 litra na 100. Bohater tego odcinka przejechał na tym oleju 13 850 km, 20% jego eksploatacji to miasto, reszta trasa. Dominuje eksploatacja na odcinkach powyżej 20 km, olej został wymieniony po 6 miesiącach. Co warto jeszcze podkreślić, pan Stanisław, szukając informacji o silnikach ze swojego samochodu, doczytał, że mają one obniżone ciśnienie oleju w układzie korbowym, co w połączeniu z niskimi obrotami może prowadzić do większego przedostawania się produktów spalania do oleju. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego śledzenia, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a później lepkość oleju przepracowanego. Lepkość dla świeżego oleju jest następująca: 41,2 mm² przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 8,1 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 176. Znamy wyniki dla oleju świeżego, możemy je skonfrontować z deklaracją producenta oleju. Widzimy, że producent zadeklarował nieznacznie niższą lepkość w 40 stopniach Celsjusza oraz indeks lepkości 8 wyższy, bo 184. Lepkość w 100 stopniach Celsjusza pokrywa się idealnie. Pora na olej, który pracował w silniku. Aplikujemy do lepkościomierza olej przepracowany. Przechodzimy przez analogiczne kroki jak dla oleju świeżego.
Dla oleju przepracowanego zmierzona lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza wynosi 36,7 mm² przez sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 7,9, natomiast wskaźnik lepkości wynosi 196. A to oznacza, że otrzymujemy bardzo ciekawe wyniki. Szczerze mówiąc, pierwszy raz w naszych analizach mamy tak duży rozjazd wyników. Lepkość w 100 stopniach Celsjusza nieznacznie maleje o niecałe 3%, natomiast lepkość w temperaturze 40 stopni Celsjusza zmniejszyła się o 11%. To przełożyło się na wzrost wskaźnika lepkości o 11%. Również pierwszy raz odnotowujemy zmianę wskaźnika lepkości przekraczającą poziom 10% na plusie. W tym miejscu warto opowiedzieć trochę więcej o wskaźniku lepkości. Wskaźnik lepkości dostarcza nam informacji o tym, jak bardzo zmienia się lepkość oleju podczas zmiany temperatury. Im wskaźnik lepkości jest wyższy, tym ta zmiana jest mniejsza. Wskaźnik lepkości zwiększył swoją wartość o 11%, czyli olej po eksploatacji charakteryzuje się jeszcze mniejszą zmianą lepkości wraz ze wzrostem temperatury niż olej nowy. Natomiast jest to rezultatem degradacji tego oleju silnikowego. Zobaczmy to na prostym przykładzie. Hipotetyczne założenia wstawiamy. Mamy dwa scenariusze. Pierwszy zakłada, że lepkość w 40 stopniach Celsjusza nie zmienia się w ogóle, natomiast lepkość w 100 stopniach Celsjusza zmniejsza się o 1 oraz zwiększa o 1, automatycznie przekładając się na zwiększoną lub zmniejszoną różnicę w lepkości przy zmianie temperatury. Wskaźnik lepkości w takiej sytuacji jest odpowiednio równy 130 lub 210. Drugi scenariusz zakłada, że lepkość w 100 stopniach Celsjusza nie zmienia się w ogóle i wynosi 8 mm² przez sekundę, natomiast zmienia się nam lepkość w 40 stopniach Celsjusza odpowiednio minus 5 mm² przez sekundę oraz plus 5 mm² przez sekundę. Otrzymujemy odpowiednio zmniejszenie lub zwiększenie różnicy lepkości przy zmianie temperatury. Wskaźnik lepkości w takiej sytuacji odpowiednio albo rośnie i wynosi 205, albo maleje i wynosi 146. Mam nadzieję, że ten prosty przykład pozwoli nam wszystkim lepiej interpretować wskaźnik lepkości. Warto zaznaczyć, że wzrost wartości wskaźnika lepkości spowodowany degradacją oleju w trakcie eksploatacji nie należy interpretować jako pozytywne zjawisko. Stąd liczona jest zmiana procentowa, żeby pokazać odchylenie w stosunku do wartości wyjściowej, tej pożądanej ustalonej przez producenta. Jeśli otrzymujemy zmianę przekraczającą 10%, to również interpretujemy to jako sygnał ostrzegawczy. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, zapraszam na profil Patronite oraz do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!